się Jacek Rusek i w firmie Shure jestem kierownikiem do spraw sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje bałtyckie. I razem z firmą Polsat, naszym dystrybutorem, chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć parę słów na temat rozwiązań Microsoft Teams Room z dobrym, zaawansowanym audio. Więc zacznijmy może od tego, że firma nasza już ma 100 lat. Równo 100 lat temu pan Sidney Shure założył naszą firmę w Chicago i przez te 100 lat wypuściliśmy bardzo dużo produktów pewnych, ciekawych, może Państwo kojarzą, może nie, ale to były produkty znaczące. Jeżeli chodzi o rozwiązania mikrofonowe, bo tym się przede wszystkim specjalizujemy. Rozwiązania do sal konferencyjnych to jest początek mniej więcej 2013. Od tego momentu zaczęły się pojawiać pierwsze produkty do sal konferencyjnych, czyli ponad 20 lat już takie rozwiązania oferujemy. Dobra wideokonferencja to taka wideokonferencja, która ma dobre audio. Od tego się zaczyna każda komunikacja. I mikrofony bezprzewodowe to jest dosyć nietypowy sposób na zapewnienie audio podczas wideokonferencji, dlatego też zaczniemy od nich, bo to jest ciekawy temat. System MXW Next 2, czyli to rozwiązanie, którego teraz korzystam, to jest system all-in-one składający się z urządzenia głównego, czyli stacji bazowej. Ta stacja jest punktem dostępowym, jest ładowarką, jest procesorem audio DSP, ma wbudowany mikser, wejścia, wyjścia analogowe i ma możliwość też podłączenia się poprzez łącze USB-C do komputera. To jest jedyny system mikrofonów bezprzewodowych, który jest certyfikowany do Microsoft Teams. Jest to system, który działa w oparciu o technologię DECT, czyli działa w wydzielonym paśmie radiowym, w którym tylko i wyłącznie systemy DECT działają. To jest o tyle istotne, że inne systemy radiowe nie zakłócają tego systemu. Jedynie telefony bezprzewodowe, które czasem w niektórych firmach jeszcze funkcjonują, działają w tym samym paśmie, ale ten system jest na tyle inteligentny, że jeżeli wykryje jakieś zakłócenia w danym kanale, w którym działa mikrofon, automatycznie przełącza na inny zapasowy kanał, tak że nawet nie widzimy, że są jakiekolwiek zakłócenia. System DECT, czyli bezpieczne rozwiązanie, to jest system dwukanałowy, czyli możemy używać dwóch mikrofonów równocześnie. Ten system umożliwia proste przełączanie się pomiędzy scenariuszami działania. Jest tam przycisk taki dotykowy na tym urządzeniu, który umożliwia przełączenie się na przykład tryb prezentacji lokalnej, wideokonferencji, spotkania hybrydowego albo innego trybu, który sobie sami zaprogramujemy. To jest proste rozwiązanie do niewielkich pomieszczeń, do niewielkich sal konferencyjnych czy też szkoleniowych. Uzupełnieniem tego systemu jest system MXW Next 4.8. Działa dokładnie przy użyciu tych samych technologii, tych samych parametrów, czyli znowu technologia DECT i przesyłanie dźwięku poprzez sieć IP przy użyciu protokołu Dante, ale ma rozdzielone komponenty, czyli Access Point jest już oddzielnym urządzeniem, ładowarki oddzielnym urządzeniem i dodatkowo jeszcze mamy dodatkowe nadajniki. W poprzednim systemie mieliśmy nadajniki typu doręcznego, czyli mikrofony takie klasyczne, z których korzystamy. Mieliśmy nadajniki stołowe, nadajniki bodypack, czyli taki, z których ja korzystam, do którego możemy podłączyć mikrofon krawatowy albo nagłówny. Tutaj również mamy mikrofony bezprzewodowe typu gęsia szyja. Czyli mamy wszystkie rodzaje nadajników bezprzewodowych, które są dostępne. Przy użyciu takiego systemu możemy zbudować rozwiązanie, w którym będziemy mieli do 160 kanałów mikrofonów bezprzewodowych w obrębie jednego budynku, jednego piętra, jednej lokalizacji, nie zakłócających się, działających w sposób stabilny, bezpieczny, szyfrowany. To są mikrofony bezprzewodowe, które w prosty sposób możemy zintegrować z dowolnym systemem wideokonferencyjnym. Teraz parę słów na temat bardziej takich typowych rozwiązań mikrofonów spotykanych w salach konferencyjnych, czyli seria MX, Microflex Advanced. Tak wygląda ta rodzina produktów. Mamy mikrofony kwadratowe, prostokątne, okrągłe, większe, średnie, mniejsze, stołowe, sufitowe, ścienne, białe, czarne, aluminiowe, malowane na dowolny kolor. To jest największa rodzina takich mikrofonów do sal konferencyjnych dostępna na rynku. To są mikrofony z najwyższą jakością możliwą, którą możemy mieć podczas takich spotkań. Spokojnie konkurujemy ze wszystkimi rozwiązaniami, które są na rynku. To są mikrofony sieciowe, to znaczy, że do podłączenia takiego mikrofonu potrzebujemy jednego kabla komputerowego, skrętki komputerowej. Tym kablem przesyłamy dźwięk, sterujemy, zasilamy, konfigurujemy, korzystamy z protokołu Power do zasilania tych urządzeń oraz protokołu Dante do przesyłania dźwięku. Te mikrofony możemy w dowolny sposób łączyć, instalować w sali konferencyjnej
możemy używać różnego rodzaju mikrofonów w tej samej sali konferencyjnej. Nie mamy w zasadzie ograniczeń, jeżeli chodzi o powierzchnię. Nawet w takim obiekcie, jak tutaj, jesteśmy w stanie omikrofonować całą tą powierzchnię przy użyciu tych mikrofonów. Specjalnym członkiem tej rodziny jest urządzenie MXA 902. To jest mikrofon all-in-one, czyli tutaj mamy to urządzenie, to jest matryca mikrofonowa z wbudowanym głośnikiem. To jest pierwsze takie urządzenie, które pojawiło się na rynku. Urządzenie bardzo ciekawe i rozwiązujące wiele problemów w salach konferencyjnych. O ile typowy mikrofon sufitowy MXA 920 skutecznie zbiera dźwięk z obszaru mniej więcej 9 na 9 metrów, czyli około 80 m2, to urządzenie ma obszar skutecznego działania 6 na 6 metrów, ale skutecznego działania i mikrofonu, i głośnika. Dzięki temu mamy jedno urządzenie audio w sali konferencyjnej, albo 2 czy 3, bo możemy mieć kilka takich urządzeń połączonych w jeden system i nie mamy nic na stole. Ale wszyscy uczestnicy spotkania, którzy są w sali konferencyjnej, są w tej samej odległości od mikrofonów i od głośników. To jest bardzo ważne, bo przy typowym rozwiązaniu, jeżeli mamy na przykład wideobar zwykle jest zainstalowany pod wyświetlaczem, więc osoby, które siedzą blisko, słyszą dużo głośniej dźwięk odtwarzany przez ten wideobar, żeby osoba, która siedzi na końcu stołu, zazwyczaj to jest najważniejsza osoba, coś słyszała. I odwrotnie, osoba, która siedzi na samym końcu stołu, jest słyszana zwykle najgorzej, bo jest najdalej od mikrofonu. Ten system, to rozwiązanie eliminuje ten problem, ponieważ wszyscy są mniej więcej w tej samej odległości od mikrofonu i od głośników. To jest system, który działa niezawodnie, jest podłączony znowu jednym kablem, który gdzieś poprowadzony jest nad sufitem, więc nikt przypadkowo nie rozłączy, nie odłączy, nie zmieni konfiguracji. Działa bardzo dobrze. Mikrofony, początek sygnału audio, głośniki, koniec toru audio. W naszej ofercie mamy różnego rodzaju głośniki. Są to głośniki zarówno aktywne, cyfrowe, sieciowe, korzystające z protokołu Dante, czyli to jest seria MXM, jak i głośniki analogowe, które podłączamy kablami analogowymi do wzmacniacza Dante i dalej poprzez sieć Dante do pozostałych systemów audio czy wideo. Dostępne są różne wersji, w różnych formach. Są to klasyczne głośniki niskoprofilowe, instalowane w sufitach podwieszanych, głośniki wiszące typu pendant, większe, mniejsze i głośniki takie naścienne, czyli te MXP, które tutaj mamy. Teraz korzystamy właśnie z tych głośników. Słyszą nas Państwo, to są głośniki specjalnie dedykowane do aplikacji, w których korzystamy, w których mówimy, czyli wideokonferencje, spotkania, nagłośnienia. To nie są głośniki z realizacji dyskoteki, tylko wyłącznie do głosu. Głośniki działają albo w trybie 8-ohmowym, albo 70 V. I w zależności od tego, jak je podłączamy, tyle mamy możliwości. Głośniki te podłączamy do wzmacniacza MXM Amp, to jest wzmacniacz wielokanałowy działający w trybie 8 ohmów albo 70 V. W trybie 8 ohmów możemy podłączyć do 4 głośników, 70-100 V do 10, w zależności od tego, jakie głośniki to podłączamy. Ten z kolei wzmacniacz podłączamy poprzez sieć IP Dante do dalszych systemów wideokonferencyjnych. Mamy również wejścia analogowe audio, jeżeli byśmy chcieli podłączyć jakieś lokalne źródło, mamy wejście logiczne do przełączania presetów. Moc takiego wzmacniacza to jest 14,5 W. Mikrofony to początek, głośniki to koniec sygnału audio. Po środku mamy systemy wideokonferencyjne i o tym chciałem teraz powiedzieć. Oferujemy zestawy Microsoft Teams Rooms, które nazywamy IntelliMix Room Kits. I te zestawy składają się z 3 takich podstawowych elementów. Foundation System, czyli komputer z systemem Windows, na którym mamy zainstalowaną aplikację Microsoft Teams i nasze oprogramowanie na software'owy procesor dźwięku, o którym powiem za chwilę, razem z panelem dotykowym do zarządzania i sterowania tymi systemami. Elementy audio, czyli mikrofony, moduły MXA 902 oraz kamery firmy Hadu. W zależności od tego, jakiej wielkości to jest pomieszczenie, jakie zastosowanie, dobieramy odpowiednie rozwiązanie. Mamy 4 takie gotowe zestawy. IntelliMix Room Kit 30, 50, 70 i 80. W zależności od wielkości sali konferencyjnej, od tego, do czego
a chcemy zastosować te rozwiązania, wybieramy odpowiednie rozwiązania. To są gotowe zestawy, które są przygotowane do właśnie takich zastosowań. Taki zestaw przy pierwszym uruchomieniu zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne do jego instalacji, czyli wszystkie kable, switche i inne potrzebne elementy. Uruchamiamy te wszystkie systemy, komputer wykrywa sam wszystkie elementy, sam je konfiguruje, także po zalogowaniu się na konto Microsoft Teams system jest od razu gotowy do działania. Nie wymaga żadnej konfiguracji, żadnej zaawansowanej wiedzy na ten temat. Jeżeli sala konferencyjna jest większa, jest nietypowa i te rozwiązania, które tutaj mamy, są niewystarczające, wtedy wracamy znowu do systemu Foundation Kit, który jest dostępny jako oddzielna pozycja, można taki system kupić i do takiego systemu dołożyć te elementy, które są potrzebne. Czyli na przykład mogą to być kamery Aver, które tutaj również mamy, system kamera trackingu, inne matryce mikrofonowe, o których wcześniej mówiłem, głośniki, bo jeżeli sala jest większa, to możemy potrzebować takie rozwiązanie. Więc to jest taki system do przygotowania zestawu szytego na miarę dla klienta. Więc jeżeli potrzebujemy, mamy typowe rozwiązanie, to mamy tutaj gotowe zestawy. Jeżeli chcemy zrobić rozwiązanie przygotowane pod konkretnego klienta, to wtedy korzystamy z systemu Foundation. Wspominałem o naszym oprogramowaniu, o naszym procesorze dźwięku software'owym, który jest zainstalowany na tym komputerze. To jest dosyć unikalne rozwiązanie, bo zwykle procesor dźwięku to jest urządzenie sprzętowe, takie na przykład jak to P300, czyli rozwiązanie hardware'owe, które spełnia swoje określone funkcje. Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Minusem takiego jest to, że ma ograniczone możliwości rozbudowy, ponieważ ten sprzęt, który tam w środku jest, więcej nie jest w stanie zrobić niż to, na co został zaprojektowany. Oprogramowanie jest pozbawione tego ograniczenia, ponieważ możemy zawsze je zaktualizować i zainstalować na komputerze nowszą wersję. W ramach naszych systemów Microsoft Teams Room System to oprogramowanie jest dostarczane z licencją 99-letnią, czyli w zasadzie dożywotnią. Więc za każdym razem, kiedy pojawia się nowa funkcja, mogą Państwo zaktualizować i mieć lepszy dźwięk, bo to do tego się wszystkiego sprowadza. W ostatnich aktualizacjach naszego oprogramowania dodaliśmy parę takich funkcji, które poprawiają. Między innymi to jest AI Denoiser i AI Dereverb. Czyli Denoiser to jest funkcja taka, która korzystając ze sztucznej inteligencji działającej lokalnie na tym komputerze, eliminuje nam dźwięki takie na przykład jak ktoś otwiera paczkę chipsów, pisze na klawiaturze czy stuka w stół. Te dźwięki nam eliminuje. Jeżeli chodzi o AI Dereverb, to jest funkcja, która poprawia nam jakość dźwięku w pomieszczeniach, które są akustyczne, w których mamy echo, odbicia. To nie jest komfortowe rozwiązanie i ta funkcja właśnie bardzo pomaga nam usunąć te elementy. Mamy oczywiście pełną kontrolę nad dźwiękiem w ramach tego oprogramowania, bo mamy do 16 wejść mikrofonowych przy użyciu Dante, plus jeszcze dodatkowo 8 źródeł Dante. Mamy obsługę dźwięku poprzez złącza USB-C, HDMI, możemy wysłać w dowolne miejsce, dowolną konfigurację zrobić tego wszystkiego. Panujemy nad całym dźwiękiem, który jest w sali konferencyjnej. To jest więcej niż to, co jest potrzebne do sali konferencyjnej. Jeżeli Państwo nie mieli okazji zapoznać się z tym softwarem, polecam odwiedzić naszą stronę. Tam jest dostępna 90-dniowa wersja testowa z pełną funkcjonalnością. Można sobie sprawdzić, podłączyć dowolne urządzenie, wszystko będzie działało tak, jak należy i będzie można się przekonać, jak to wszystko działa. To jest ostatni slajd, który mam. Tak wyglądać może przykładowa sala szkoleniowa, konferencyjna zbudowana w oparciu o te nasze rozwiązania, czyli mamy system wideokonferencyjny IntelliMix Foundation Kit, mamy dwie matryce NXA 902 z zbudowanymi głośnikami, mamy system 3 kamer HDQ, czyli takie kamery jak tutaj. Te kamery automatycznie kadrują i naprowadzają się na osobę mówiącą, nie mają elementów ruchomych, więc to działanie jest bardzo, bardzo szybkie. Tak może to wyglądać, czyli korzystamy, jak Państwo widzą, tylko w zasadzie ze skrętki i z okablowania HDMI. Instalacja jest prosta i konfiguracja użytkowania również. To wszystko, co miałem przygotowane dla Państwa. Dziękuję.